Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem maja. No i jak sobie przeliczam książki, jakie przeczytałam w maju, no to wyszło ich 12, więc jestem ogólnie w szoku, że aż tyle mi wyszło tych książek. No i mam nadzieję, że nie będę zbyt długo przynudzać o tych książkach i większość czytałam w e-bookach, albo też były audiobooki niektóre. Dokładnie 4 audiobooki z tego, co widzę na mojej pięknej liście. Także będę wstawiać zdjęcia gdzieś tu z boku, żebyście mogli też zobaczyć okładki. Mam fizycznie 4 książki, a w zasadzie jeśli liczyć dobrze to 5. Więc no, bez zbędnego przedłużania wstępu zacznę. Pierwsza książka, wstawię zdjęcie, były to Ptaki Daphne du Maurier. Ja ją czytałam pod koniec kwietnia, ale jeszcze na maj troszkę się tych stron ostało, jakby. No i Ptaki du Maurier to jest zbiór opowiadań, gdzie tak naprawdę te tytułowe ptaki nie wywarły na mnie takiego wrażenia, jak opowiadanie z górą. Ono się chyba nazywało Montevera, albo ja mówię już jak gra z Simsów. Natomiast było tam mnóstwo przepięknych opowiadań i właśnie te tytułowe ptaki, na które się gotowałam, że będą takie cudowne i że to jest to, co szukam, okazały się niezbyt dobrym wypałem dla mnie i spowodowały trochę lekki zastój czytelniczy dla tej książki. Natomiast opowiadanie z górą wywarło na mnie największe wrażenie. No i ostatnie z łabędziami było przepiękne i ogólnie uwielbiam klimat Daphne du Maurier, dlatego już szykuję się na kolejne jej powieści i książki i wszystko. Kolejna książka to jest książka Emily Henry, Book Lovers. Ja muszę sprawdzić, czy Emily Henry napisała książkę, która mi się nie podobała. Bo chyba ona, tak, Beach Read. Była książka Beach Read i ja ją przesłuchałam w audiobooku, kompletnie mi się nie podobała. Natomiast Book Lovers było dosyć przyjemną lekturą, bo ona jest chyba agentką literacką, on jest redaktorem w książek, no i spotykają się w małym miasteczku, gdzie ta główna bohaterka próbuje odpocząć. W zasadzie jej siostra ją przekonuje do tego, aby odpocząć i tam spotyka się ze swoim znienawidzonym kolegą, bo oni się nie do końca lubią, czyli to jest taki motyw From Enemies to Lovers. No i taka przyjemna lektura, żeby odetchnąć trochę od poważniejszej literatury, natomiast nie jest to książka, do której bym wracała. I tak po czasie to mniej więcej nie pamiętam kompletnie, o co chodziło, natomiast pamiętam, że była dobra zabawa, że były te książki w tle, więc taka przyjemna, natomiast nie coś takiego, bez czego nie mogłabym żyć. Kolejna książka to Blisko domu Erskina Caldwella. Ja z Erskinem Caldwellem miałam już do czynienia i spodziewałam się czegoś nieziemskiego i w zasadzie miałam to, co chciałam. Tam jest opowieść o główny bohater, to w zasadzie jest taki szczęściarz, biały człowiek, biała rasa, który ma wszystko to, czego zapragnie, no i tam on się wyżenia w bogatą rodzinę, w bogatą wdowę. No i w zasadzie ma kochankę, bo ta jego żona w ogóle mu się nie podoba. On z nią tak w zasadzie można zrozumieć, że trochę z litości wziął ślub. No i on jej nie kocha, no i ma kochankę. Tylko niestety jest taki mały problem, bo kochanka jest jakby służką tej żony. No i żona się zaczyna mścić. Żeby było tutaj jeszcze ważne, no to Erskine Caldwell pisze zawsze o tym, jak temu czarnemu proletariatowi było źle w tamtych czasach, więc ta służąca jest w zasadzie czarna, a w zasadzie jest mulatką, ponieważ jej ojciec był biały. No i
co by tu jeszcze powiedzieć? Ta żona właśnie tego naszego głównego bohatera zaczyna się na nich mścić, no i zabija narzeczonego tamtej dziewczyny, bo ten jakby główny bohater, nasz szczęściarz, nie chciał wyjść za nią, w sensie nie chciał się z nią ożenić, nie chciał się rozwieść i ożenić się właśnie z tą mulatką. Ona chciała zapewnić swojemu dziecku dobry byt, więc się zaręczyła z czarnym osobnikiem. No i niestety on, wstając w obronie tej dziewczyny, ginie. No, taka bardzo smutna historia, natomiast no, takie były wtedy realia i na pewno Erskine Caldwell podoba mi się bardziej niż książki autora Miedziaków. Jeszcze jednej z... kurczę, meszki latają. Jeszcze jednej autora tych Miedziaków nie czytałam, natomiast nie wiem, czy będę chciała, bo czytałam i Miedziaki, Kolej podziemną, no ale niestety nie przypadło mi do gustu, chociaż po czasie uważam, że były to dobre książki, bo gdy je czytałam, to nie do końca mi się podobały, natomiast nadal mam je gdzieś tam w pamięci i nadal mają na mnie duży wpływ, więc ogólnie bardzo ciekawa książka, ta Blisko domu. No i więcej powieści Erskina Caldwella na pewno bym chciała przeczytać, no i żeby to zrobić, będę musiała się wybrać do dziadka, bo u niego w biblioteczce są właśnie te książki. Co było kolejne? Kolejny był audiobook Survivalowe starcia. Ciekawa książka, natomiast żeby ją tak zachwalać, to nie. Na pewno podobał mi się humor głównej bohaterki, bo tam mamy generalnie dziewczynę, która wyjeżdża z synem szefa po to, by kupić ziemię w Grecji. Ona jest półgreczynką, więc ona rozumie ten język i dlatego ją wysyłają, aby jakby pomogła jako tłumacz. No i ona z tym szefem się gubi na wyspie i oni tam ponad 2 tygodnie gdzieś znikają, na 2 tygodnie ich tam szukają, ale po jakimś czasie zostają uznani za zaginionych. No i ogólnie ta historia była taka rozciągnięta, natomiast humor głównej bohaterki bardzo mi się podobał. No i jeden plus dla tej książki Survivalowe starcia to właśnie jest taki, że jest pokazany problem chorób psychicznych i to jest w dobry sposób jest pokazane, bo nie jest taki ciężki temat, a jest bardzo dobrze napisana ta książka. No i zwraca naszą uwagę właśnie na to, jak te choroby właśnie psychiczne trochę wpływają na nasze życie i jak ludzie, mając te choroby, boją się na przykład związków albo boją się czegokolwiek, aby nie zranić innych osób albo swoich najbliższych, albo kogoś obcego. Więc bardzo ciekawa książka, no i polecam. Tylko że to nie jest jakaś taka książka, z której można czerpać wiedzę, natomiast taka rozrywka, ale pouczająca. Kolejna była fantastyka, o której słyszałam bardzo dużo, więc stwierdziłam, że mam trochę dużo do zrobienia w pracy, więc włączę sobie jako audiobook. I Legendy i Late, bo o tej książce mówię, bardzo mi się podobały. Mamy tam w zasadzie niestandardową fantastykę, bo zazwyczaj w fantastyce chodzi o to, że oni walczą cały czas, że wyruszają na wyprawy. Tutaj mamy tą kwestię z drugiej kompletnie strony, bo mamy Ogrzycę, która wraca z wypraw i chce zacząć prowadzić normalne życie i zaczyna prowadzić jakby kawiarenkę, gdzie sprzedaje kawę. Dla tamtego miejsca kawa nie jest typowym napitkiem. Napitkiem po rosyjsku zaczęłam mówić, nie jest typowym napojem, więc to jest coś nowego. No ale nie mamy tam typowej takiej fantastyki, tylko właśnie jest taka trochę już, jest też motyw trochę walki i wszystkiego, natomiast jest tu pokazane życie jakby ludzi już po tych swoich wyprawach i jak taka emerytura, można powiedzieć. Bardzo ciekawa książka i to jest z tego, co widziałam na Goodreads, to jest seria, więc czekam na kolejne tomy, bo naprawdę pan Travis Baldree zrobił dobrą robotę.
i bardzo mi się podobała i podobał mi się też wątek miłosny, który nie był na pierwszym planie, tylko on gdzieś tam po prostu przebijał i bardzo tak ze smakiem jest zrobiony. Kolejna książka również to był audiobook When in Rome Sary Adams. Sary Adams ja czytałam, też słuchałam jakby w audiobooku The Shit i tutaj mamy gwiazdę, a w tym When in Rome mamy gwiazdę muzyki pop, która jest wielką fanką Audrey Hepburn. No i ona jest zmęczona już tym swoim życiem w blasku fleszy, więc postanawia wziąć urlop. No ale gdzie tu wziąć urlop, skoro ona za chwilę rozpoczyna trasę koncertową? No po prostu ona jest już zmęczona tym całym natłokiem pracy, bo czuje się jak dojna krowa, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i ona zaczyna oglądać film z Audrey Hepburn i ona tam, Wakacje w Rzymie to jest chyba film, bo główna bohaterka, czyli Audrey, ląduje w Rzymie, więc ona też postanawia pojechać do Rzymu. Jako że nie może wylecieć ze Stanów, gdyż no jednak to będzie dość długa podróż i w ogóle się to nie opłaca, bo za tydzień czy tam 2 tygodnie zaczyna swoją trasę koncertową, no to postanawia wyjechać do Rzymu w Stanach Zjednoczonych, do miejscowości Rzym w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że jest to tam 2-3 godziny od jej domu, gdyż ona teraz mieszkała w Los Angeles, mieszka w Nashville, żeby trochę się uspokoić, natomiast to życie się jej nie uspokoiło, więc jedzie do Rzymu. I tam spotyka, a w zasadzie z splotem dziwnych przypadków, ląduje w ogródku pewnego ponuraka, który postanawia jej pomóc, bo niszczy się jej samochód. On wie, kim ona jest, natomiast też nie jest jakimś takim psychofanem, ani fanem, po prostu to jest dla niego zwykła osoba. No i powiem, że ta książka bardzo mi się podobała i z tego, co też widziałam dzisiaj, jak szukałam książek, które czytałam, to też chyba będzie kolejna część, bo tam się zaczyna When in Rome i jest pierwsza, więc może będzie kolejna. Jeżeli będzie, to czekam, bo naprawdę świetna rozrywka. Ogólnie te książki właśnie Sary Adams są takie przyjemne i bardzo mi się podobają. Ja tak szybko lecę, bo staram się też nie przynudzać tymi książkami, bo jednak 12 książek to długo. Ale podejrzewam, że później montując to dla mnie będzie też zbyt szybkie, bo strasznie pędzę. No ale zostało nam 6 książek. O jednej na pewno trochę dłużej powiem, bo wywarła na mnie bardzo złe wrażenie. Jedna wywołała bardzo dobre, więc też o niej dłużej powiem. No i teraz zaczynam o książce, o której powiem w ogóle mało, bo był o niej oddzielny film. A jest to pierwszy tom, a w zasadzie pierwsze 2 części powieści graficznej Metro 2033, czyli historia Głuchowskiego, tylko przekazana w przepięknych obrazkach i naprawdę historia jest cudowna. No i jako, że czytałam też drugi tom, to od razu pokażę, czyli 3. i 4. część. Powiem tak, historia jest pokazana tam pięknie, naprawdę to jest, nie dziwię się, że w Rosji, bo ja czytałam akurat wersję rosyjską, jest sprzedawana od 18 lat, bo jest tam bardzo dużo brutalności, ponieważ to, co było w książce opisane, nie było tak brutalne, jak autor tutaj i artysta przekazali to na papierze. Natomiast momentami, jak dla mnie, też była trochę zbyt brutalna, bo wszystko jest pokazane. Natomiast no, nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, jakby mogło. No i to jest historia dość skrótowo opisana, bo nie można było wszystkiego oczywiście pokazać. I osoba, która nie czytała, może się nie zakochać jakby w tej książce. Ja, jako że czytałam Metro i to było dla mnie już takie trochę przypomnienie, to bardzo pokochałam. Natomiast no nie jest to mój taki wybór na 5, znaczy dałam temu 5 gwiazdek, bo jest cudowne, natomiast nie jest to taki wybór, jakby nie polecałabym zaczynać od powieści graficznej, a bardziej od książki, dopiero później powieść graficzną, bo jednak książka jest bardziej szczegółowa i więcej można z niej wyciągnąć niż z komiksu, a w zasadzie z powieści graficznej. Bo jednak
no nie da się wszystkiego w 100% przenieść, bo ten komiks byłby chyba taki, a nie o to chodzi. Najważniejsze informacje oczywiście tam są, natomiast niektórych informacji takich dosyć ważnych brakuje. Co było kolejne? Kolejne były dwie książki, które też mam w jednym jakby, nie wiem czy to liczyć jako dwie, czy jako jedną, natomiast mam tu dwie części Alicji w Krainie Czarów. Bo mam tu właśnie Alicję w Krainie Czarów oraz po drugiej stronie lustra, czyli drugi tom Alicji. Nie wiem jak u nas są sprzedawane, natomiast tutaj mamy dwie książki. No i bardzo mi się podobała. Ja w ogóle inaczej znałam tą historię, bo ja znałam ją tylko z filmów, a tutaj poznałam właśnie książkowo i w ogóle nie spodziewałam się, że w drugiej części nie ma bohaterów, którzy są w pierwszej części i że tak naprawdę druga część ma innych zupełnie bohaterów, którzy w filmach są pokazani od samego początku. Natomiast historia Alicji w Krainie Czarów bardzo mi się podobała i zakochałam się w tym świecie i naprawdę bardzo mi się podobał i pan Lewis Carroll, a w zasadzie Charles Ludwig Johnson, bardzo pięknie przekazał cały świat, który jest pokazany właśnie w książce, a ta okładka tutaj w tym wydaniu jest jeszcze piękniejsza niż można było by się spodziewać, więc bardzo się cieszę, że zapoznałam się z tą książką i nie wiem, co jeszcze można o niej powiedzieć. No mamy tutaj Alicję, która w pierwszym tomie przedostaje się przez króliczą norę do właśnie tej krainy czarów, a w drugim tomie, czyli po drugiej stronie lustra, przedostaje się przez lustro. No i w drugim tomie jest zdecydowanie starsza, natomiast czy mądrzejsza, to bym tego nie powiedziała. Nadal jest łatwowierna i wierzy wszystkim, którzy się tam znajdują na tych kartach. No i ja miałam jeszcze takie piękne wydanie właśnie z ilustracjami i pierwszą książkę ilustrował ktoś inny i drugą książkę zaraz znajdę też ktoś inny, ale obrazki chyba z drugiej serii, z drugiej książki podobają mi się mniej, bo jakoś te właśnie z pierwszej części mają dla mnie taki większy, bardziej dziecięcy urok. No ale przeczytałam, zapoznałam się i jestem zadowolona. Kolejna książka. To jest książka, która mi się kompletnie nie spodobała. Jest to książka Umrzeć, żeby żyć Krzysztofa Malinowskiego. Ja nie przebrnęłam przez całą książkę i nie wiem, czy żałuję, czy nie żałuję. Ja już ją uznałam za przeczytaną. Mamy tam głównego bohatera, który jest zakochany, jakby zakochany, nie zakochany. Bardzo podobają mu się starsze kobiety. Zakochuje się w swojej nauczycielce historii. No i on do niej przychodzi, pomaga jej tam w dzieciach i ogólnie wydaje się, że jest taki fajny, dorosły. No i on wyznaje jej miłość. Okazuje się, że ona też go kocha, ale przez to, że no jest starsza, no to jeszcze w tamtych czasach, bo to się dzieje nie teraz, tylko w latach 80. bardziej, czy 70., no to nie jest przyjęte jakby przez ogół ludzi. No i to się spotyka z dużym jakby hejtem, no i nie podoba się to ludziom. Więc ona rezygnuje, natomiast on ją kocha, on popada w depresję, no ale uczy się dalej, żeby dla niej, wszystko robi dla niej. Tam się w pewnym momencie zakochuje też w innej dziewczynie, właśnie w jego wieku, natomiast ona ginie w wypadku samochodowym. On się kompletnie tym, właśnie i tutaj się zaczyna moja nienawiść do tej książki, bo on ją kocha, ale kocha tą właśnie Teresę, czyli tą swoją nauczycielkę bardziej. To jest jego pierwsza miłość i jakby wszystkich porównuje do tej Teresy. Nie przejął się praktycznie kompletnie właśnie tą stratą tej, bardziej przejął się stratą nauczycielki niż stratą tej dziewczyny, która zginęła tragicznie w wypadku, więc no, tutaj już był taki pierwszy minus, ale mówię, czytam dalej. Kolejne było to, że on wraca do tej nauczycielki i chce z nią być i ona go przyjmuje i mówi, że całe życie na niego czekała, ale się bała. No i się zakochują, jest to miłość piękna i ta miłość jest naprawdę pięknie pokazana i ta miłość tak roztacza taką piękną aurę wokół siebie. Natomiast
ta główna bohaterka, ta Teresa ginie, umiera i tutaj się zaczyna takie pokazanie tego, jak ten nasz główny bohater jest w ogóle niedojrzały, jaki on jest dziecinny i w zasadzie uważam, że no okropna postać. I mamy tutaj taki dysonans trochę lekki. Ja nie mogę powiedzieć końcówki, natomiast on kocha tą Teresę, natomiast jej przyjaciółka najlepsza staje się jego kochanką i on kocha tą żonę, a jednocześnie zajmuje się sprawami intymnymi właśnie z tą jej przyjaciółką i to już w ogóle mnie odrzuciło od tej książki. A jeszcze to, że ta akcja dzieje się tak, jednego dnia jest w Berlinie, jednego dnia jest w Poznaniu, jednego dnia jest gdzieś tam i tak ta akcja skacze. To się w ogóle wydaje nielogiczne jak dla mnie i ogólnie no takie na przyspieszenie trochę i taki jest ta niedojrzałość tego chłopaka, ale jednocześnie jest taka piękna miłość dojrzała. Z jednej strony on ma niby swoje zdanie, z drugiej strony on nigdy nie miał tego swojego zdania, cały czas nawet po śmierci wszystko konsultuje ze swoją żoną, czeka aż ona mu odpowie, czasem mu odpowiada, czasem nie. Nie polecam. Jakby tej książki w ogóle mi nie przypadła do gustu. I tak spowodowała u mnie trochę taki lekki zastój, bo ja bym przeczytała więcej. Natomiast ona mnie tak przybijała, w końcu stwierdziłam, dobra, koniec, nie czytam więcej. Kończę z nią, zamykam, nie wracam. I kolejna książka, ostatnia w tym miesiącu, Bez pożegnania. To jest książka, która mnie pochłonęła, bo ja ją sobie kupiłam, była ta promocja w Biedronce, kupiłam wtedy sobie 5 książek. Najpierw 2 dostałam, 2 kupiłam, w zasadzie ja, i następnego dnia poszłam jeszcze i dorwałam Bez pożegnania. I mamy tutaj jakby 3 historie miłosne. I to jest już, żeby od razu, żeby ludzie nie, jakby jakiś spoiler tu jest, bo to jest 2 tom. Pierwszy tom się nazywa Bez pożegnania. Natomiast uważam, że można go też przeczytać tak oddzielnie, bo w zasadzie na początku jest troszkę opisana ta historia, która była tam. Oczywiście nie wszystko. I historia, która dzieje się tu, nie do końca zdradza wszystko, co się działo kiedyś, więc uważam, że jak można sobie powrócić do tej bez pożegnania i bez przebaczenia książki jakby później. Taki zrobić jakby, że to jakieś wspominki. Więc można. Mamy tutaj główną osią czasu i głównymi bohaterami w tej książce jest Jacek Kral oraz Weronika Szuwarska. Jacek Kral jest żołnierzem, który ma PTSD, no i on ucieka od tego, jakby stara się uciec, zostaje przeniesiony do jednostki, w której stacjonuje Piotr Sadowski, czyli główny bohater właśnie tej poprzedniej książki. Wraz z żoną mieszka. No i cała historia rodziny Sadowskich jest tam opisana. No i Jacek zakochuje się w Weronice, a Weronika jest psychologiem i on odnajduje w niej spokój i ona mu pomaga rozgryźć tę sprawę, natomiast on też również jej pomaga. Nie wiem, czy to było dobrze logicznie powiedziane, natomiast on również jej pomaga, bo ona też zmaga się z pewną traumą i zmaga się z utratą i on też jej pomaga, także działają na siebie leczniczo. No i to była książka, która mnie właśnie pochłonęła. A jeszcze jest 3. historia, przepraszam, siostry Piotra Sadowskiego, Olki oraz Karola czy Krzyśka. I teraz zaraz sobie wrócę, zaraz zobaczę. Ja muszę chyba zacząć zapisywać bohaterów gdzieś w jakiejś książce. Jest Olka i Kuba. I właśnie oni się kiedyś kochali, ale on uciekł z miasta, bo ona go odepchnęła od siebie, bo nie chciała go zatrzymywać jakby w mieście, w tym, w którym oni mieszkali. Więc chciała dać mu szansę na rozwój, on ją kochał i on do tej pory ją kocha, więc tutaj mamy piękne 3 jakby historie miłosne, 1 zwrot akcji, który jest pod koniec, którego nie będę zdradzać, bo jest zbyt dużym spoilerem. Jeżeli ktoś czytał pierwszą książkę, to może wiedzieć,
coś więcej o na przykład Karskim, który się tu pojawi. No i uważam, że książka jest piękna. Ja czytałam już Agnieszki Lingas-Łoniewskiej jedną książkę, coś z dzikuską, Kochaj mnie dzikusku. Jesteś moja dzikusko. Jesteś moja dzikusko. I też mi się bardzo podoba ta książka, więc teraz jak zobaczę gdzieś książkę Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, to na pewno zastanowię się, czy po nią nie sięgnąć. Także to by było tyle. Moje 12 książek, które przeczytałam. Mam nadzieję, że było zrozumiałe o tych książkach. No i mam nadzieję, że się podobało. A wy dajcie znać w komentarzach, co czytaliście w maju. No i może jakieś polecicie książki. Także jestem ciekawa, co wy czytaliście. No i dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!